Kruszyniany, szanowni państwo, podlaska wieś leżąca niedaleko Krynek przy granicy z Białorusią. Dzisiaj, jeśli jesteśmy z innych części Polski, takich jak Kraków, czy też takich jak Szczecin, albo Poznań, albo nawet Warszawa, przyjeżdżając tutaj niejednokrotnie mówimy, no dotarliśmy na Kresy. Tak, to w rozumieniu dzisiejszego kształtu Polski są jej Kresy, ale pomyślmy tylko o dawnej Rzeczpospolitej, o Rzeczpospolitej pierwszej. To kiedyś był tej Rzeczpospolitej środek, nie żadne Kresy. Kiedy przyjechałem do Kruszynian pierwszy raz, a było to 20 przeszło lat temu, była to wieś niemal wymarła. Dzisiaj kwitnie i kojarzy się jednoznacznie. Kojarzy się mianowicie z polskimi Tatarami. Kiedy pierwszy raz byłem w Kruszynianach, w ogóle nikt nie marzył, że kiedyś powstanie tutaj coś takiego. To Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich. Nie dość, że jest, że powstało, to zaprasza wszystkich chętnych. Pora jest śniadaniowa, no więc chciałem teraz podzielić się z wami zawartością śniadaniowego tatarsko-podlaskiego stołu. No, zacznijmy od tej strony. Mamy tutaj cały zestaw wędlin. Rzecz jasna, nie są to wędliny wieprzowe. Tutaj mamy konfiturę z wiśni, oczywiście domową. Tutaj niemal wszystko jest domowe. No, to jest też domowe, ale nie z tego domu, bo to są słynne sery korycińskie. Trzeba się po sąsiedzku wspierać. To śledź podlaski, czyli taki śledź z beczki, jak drzewiej się w Rzeczypospolitej jadało, z cebulą marynowaną w oleju, ale tutaj śledź po tatarsku. Zobaczcie na ciemną barwę tej cebuli. Ona jest zrumieniona po to, by była chrupiąca. No i zobaczcie, jaki piękny ten śledzik jest tutaj. Do picia rzeczy następujące. Zapomniałem o twarogu. Ta dekoracja jest oczywiście jadalna, bo to tymianek wprost z ogródka, chyba tymianek cytrynowy nawet. Perwersja, tak. To jest ta najbardziej aromatyczna odmiana tymianku. Do picia. Mam tutaj napar herbaciano-ziołowo-owocowy, oczywiście skomponowany przez gospodarzy, no i coś, co kocham po prostu niezmiernie, a coś, o co w mieście trudno. To jest oblepicha, a mówiąc inaczej rokitnik. No i rodzaj, kompot nie jest tu dobrym słowem, bo kompot jest słodki, a to jest w ogóle niesłodzone. To jest bardzo kwaśne i piekielnie zdrowe. W Armenii na przykład oblepicha wiele razy ratowała mi życie, kiedy musiałem nadmiernie spożywać destylaty 70% z górskiego Karabachu. Ale teraz skupmy się na tym, co mamy przed sobą, czyli na tym śledziu. Muszę dla was dokonać wiwisekcji tego dzieła, ponieważ nie mając tatarskich koneksji, nie zjecie czegoś takiego, chyba że sobie sami zrobicie. No ale skąd będziecie mieli przepis? Musicie tu przyjechać i ten przepis zdobyć. No więc tak. Śledź mięciuni. Cebula chrupiąca, słodka, zrumieniona uroczo. I
I mam dobrą wiadomość. Będziemy tutaj nie tylko śniadać, ale również wieczerzać. Tak, my wspólnie. W średniowieczu najazdy tatarskie, czy też mówiąc precyzyjniej tatarsko-mongolskie, były prawdziwą plagą dla Europejczyków. Jednak z czasem znaczna część Tatarów stała się sprzymierzeńcami Rzeczypospolitej, a niektórzy z nich poddanymi władców polsko-litewskich. I właśnie tutaj, w wieku XVII, król Jan III Sobieski, chcąc wynagrodzić pułkownika tatarskiego Samuela Krzeczowskiego, Samuela Murzę Krzeczowskiego za wierną służbę, nadał jemu oraz jego ludziom ziemię, indygenaty, czyli tytuły szlacheckie oraz włości, tutaj w Kruszynianach i w nieodległych Bochonikach. Tatarzy to muzułmanie, zatem stanął tutaj meczet. On pochodzi z wieku XVIII i do złudzenia przypomina swym kształtem cerkiew. Zresztą prawdopodobnie ci sami cieśle wznosili jedną i drugą świątynię. No bo to jest Podlasie, wielość w jedności i jedność w wielości. Bez wizyty w tej świątyni, jak i w ogóle bez wizyt w różnych świątyniach różnych wyznań do dzisiaj w Polsce funkcjonujących, nie zrozumiemy, czym była Rzeczpospolita i nie zrozumiemy tego, kim jesteśmy, bo przecież jesteśmy ciągiem pewnego procesu, a przez całe stulecia nasza kultura tworzyła się w tyglu wielonarodowym i wieloreligijnym, bo taka pierwsza Rzeczpospolita była. W tym meczecie bywałem wiele razy, ale nie tylko jako turysta. Byłem tutaj również choćby na ceremonii zaślubin Dżemili i Maćka, dzieci moich przyjaciół, którzy tutaj mieszkają i z którymi się jeszcze dzisiaj zobaczymy. Ba, przede wszystkim z nimi się zobaczymy. Mizar, czyli muzułmański cmentarz, oczywiście miejsce wiecznego spoczynku, ale również wspaniała lekcja historii. Najwyraźniej nie wszyscy tę lekcję odrobili kilka lat temu. Młodociani wandale sprofanowali ów mizar, bazgrząc na grobach znaki Polski walczącej. Na grobach czyich? Na grobach najwierniejszych synów Rzeczpospolitej. Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Bez niej, jako naród, nie mamy pojęcia, kim jesteśmy. Plan zwiedzania Kruszynian był niezmienny i stały. Najpierw meczet, mizar, przechadzka główną ulicą. W jakim kierunku? No w jednym słusznym tylko. Mianowicie do tatarskiej jurty prowadzonej przez mych przyjaciół państwa Bogdanowiczów. Miraz czeka już na progu tatarskiej jurty numer 2, bo musicie wiedzieć, że wydarzyła się tutaj rzecz straszna. Mianowicie tatarska jurta się zjarała doszczętnie. Kiedy to było? To było z 30 na 1 maja 18 roku. I teraz dźwigacie to z ruin, jak Feniks z popiołów się odradza. Trwa to już prawie 3 lata. No, Nie idzie to za szybko. no ale jaką ma formę fantastyczną. Z zewnątrz wygląda pięknie moim zdaniem. Nie wiem, jak się dla ludzi spodoba, ale dla mnie to jest pięknie. Powiedz mi, to są jakieś tatarskie To są, zdobienia, podlaskie? Zdobienia tatarskie. Aha. Taki wzór ściągnięty z Tatarstanu z Tatarstanu z głębokiej Rosji. Wchodzimy do środka, Proszę. tam plac budowy, Plac ale budowy, tam jeszcze stan deweloperski, jeszcze roboty bardzo dużo. zobaczycie zatem tatarski stan deweloperski. Zapraszam, proszę. Dzięki. Uważaj na te rury. Dobra, Pomalutku. no opowiadaj. No co, my jesteśmy na przyszłej sali restauracyjnej. Tamta poprzednia sala była cała drewniana, tu widzisz, jest cała murowana.
ale myślę, że nie będzie gorzej wyglądać od tamtej. Postaramy się zrobić ją w takim tatarskim stylu. Ale powiedz mi, uraz Uraz zostaje. Zostaje i tego nie da się niczym wyleczyć. A co było przyczyną pożaru, wiadomo? Instalacja elektryczna, zwarcie. O Jezu. No tak, i wszystko w drewnie, więc to błyskawicznie Tak, się ale za to będziemy mieli stoły z drewnie, Kto je robił? drewniane. No ja robiłem osobiście. Nie żartuj. No sam robiłem te stoły. Pokaż łapy. No takie wiesz, No, spracowane. No, że jeszcze raz, pokaż, No, pokaż. proszę, jakie spracowane Sam łapki. robił sam. Weź rączką przeciągnij. Nie no, gładkie zupełnie jak lico Klaudii Schiffer, powiedziałbym. No. Gładziuteńkie. A sami robiliśmy te stoły, bo nie ma pieniążków, kochany. Pieniążki się na budowę skończyły, No. a z nudów w czasie korony trzeba było coś robić. Z No nudów. to robiłem stoły. Z nudów, ale i dla pożytku ogólnego. Dla pożytku, bo dla tutaj satysfakcji. Tu kilkadziesiąt osób wejdzie. No, myślę, że z 80 osób wejdzie na salę. Na razie karmicie w centrum. W centrum. Czyli jak już odpalą gastronomię, to można przyjeżdżać Śmiało i tam, do i tam centrum można zapraszamy i tam można jeść. Nasze tatarskie potrawy. Na razie do centrum, a potem tutaj 80 osób i wszyscy naraz jedzą kołduny. To będzie widok dopiero. Kochany, tu Zaprosicie jest na otwarcie? 23 stoły. Zaprosicie na otwarcie? Oczywiście. To jesteśmy umówieni. Proszę. Chodź, kochany. Mirasa już znacie, więc poznajcie Genetę. Moja droga, ile to już lat się znamy? 22. 22? Ale coś ci Ale powiem, liczyliśmy. czegoś takiego jeszcze nigdy u ciebie nie jadłem. No i mam nadzieję, że spróbujesz. To jest masz mi potrawa chyba. wyjątkowa, a wtedy chyba zapomniałam o niej. No, dobra, dawaj, co to jest? To jest w naszej kulturze tatarskiej, stepowej, mięsożercy, więc wszystkie zwierzaki były przerabiane od głowy po ogon i trzeba wszystko było I wykorzystać. nic się nie marnowało. Nic. Zero waste już wtedy było. O, i wtedy było. Zwłaszcza wtedy. No a w domach też nas uczono, żeby nic się nie zmarnowało i więc faszerowano nas takimi To potrawami. jest otrzewna, jagnięca, barania. Jagnięca. Jagnięca. Jagnięca, delikatna, tak jak widzisz, to jest tłuszczyk. Aha. I w ten tłuszczyk będzie wsadzane to właśnie. Tak, A tak, to jest co? tak. Wiem, że są to ziemniaki, ale nic więcej nie wiem. Tak, jagnięcinka, Aha. taka właśnie z tego jagniaka, jagnięcina, cebula, ziemniaki. Tarkowane, mogą być krojone, ale potem jak będziemy jedli, to będzie smakowało, jakby to była kiszka ziemniaczana. No to jak się to faszeruje? To się już robimy, już Dobra. robimy. Ale dobra, słuchaj, na Podlasiu je się kiszkę ziemniaczaną, Tak. tylko ona jest w wieprzowym jelicie, Tak. no więc wy tego nie jecie. Nie. I to jest jakby wasza odpowiedź na kiszkę Nie, ziemniaczaną. źle mówisz. No. My jemy. My jemy. My jesteśmy Polakami. Wszystko nam Ale to smakuje. mówię o tradycyjnych Nie rzeczach. gotujemy. Tradycyjnie nie gotujecie rzeczy wieprzowych ale przecież. nie mamy też z tym problemów, jak gdzieś jesteśmy, nas Jasne. karmią, więc my jak najbardziej lubimy i staramy się też przygotowywać naszą babkę i naszych przyjaciół, którzy nas karmią kiszką ziemniaczaną swoją, zapraszać właśnie na przykład na mochlika. No bo w kiszce ziemniaczanej takiej tradycyjnej to jest jelito, jest wieprzowe i też jest chyba wieprzowina w środku, a tu jest po prostu Jagnięcina. i Tak, otrzewna tak, jagnięca. tak, tak. Widzę, że jest tutaj trochę czerwonego, czyli ostra papryka. Tak, ostra papryka, czarny pieprz, tutaj jest, no i oczywiście sól. Wszystko, co do smaku przyprawiamy według własnego smaku. Nasza kuchnia jest dosyć ostra, więc musi być bardzo wyrazisty smak. Mówiłaś taki jak my lubimy. Mówiłaś o mięsożerności Tatarów, no ale przecież to wynika z historii. No, jeśli się prowadziło życie nomadów, jeśli się po stepie jeździło, no to trudno było o rabatki, grządki Tak. i tego typu rzeczy. Jadło się to, co było wokół. No, i również zwierzęta, które się sobą pędziło. Aha, czyli się formuje coś takiego Tak, to i to jest się już wkłada, i to się jeden. wkłada potem do pieca, I tak? potem do pieca wkładamy. Jeszcze jeden będzie mochnik. Tak, słuchaj, to jest tamirka nasza przecież, nie? No. Ona nie je w ogóle warzyw.
W ogóle nie je? W ogóle nie je warzyw. Tak wspomniałeś, Wygląda fantastycznie. a wspomniałeś właśnie o tym, że Tatarzy na stepach nie tego. I chyba to w genach mamy, bo tych warzyw naprawdę mało u nas się używało. Teraz tak. Sama każe jej jeść, bo musi jeść. Musi jeść, bo są tam witaminy. Słuchaj, ale jak mówi znane przysłowie, gena nie wydłubiesz. Nie. I więc mięso. Mięso w połączeniu z ziemniakami, czy tutaj też nasi wkładali mięsko. Mięsko w całości, mięso może być mielone. Zawijamy w otrzewną i pieczemy. To potrzeba oczywiście trochę czasu, nie? Natomiast Potrzeba czasu, ale na tyle go mamy, byście i wy efekty końcowe zobaczyli. Błagam cię, pilnuj, żeby Miraz nie wpadł do kuchni, jak to się upiecze, żeby tego nie pożarł, bo my to musimy pokazać jeszcze naszym widzom do kamery, dobra? Ile to się piecze? około 2 godzin. Wszystko jest surowe, więc jasne. musi. A ta mieć otrzewna jeszcze troszeczkę dodatkowo nawilża czasu. całość. Tak, Bo to jest nawilża tłuszcz i... daje smaczek. I taki pakuneczek, widzisz? Taki pakuneczek kładziemy tutaj i zaniesiemy do pieca, będziemy piekli. Słuchaj, ja coś takiego widziałem w Lyonie we Francji, bardzo podobne, w otrzewną zawijane. A tutaj mamy nie po liońsku, tylko po tatarsku. Do pieca, do pieca. Na cmentarzu mówiłem o edukacji, no i tutaj można nieco tej edukacji łyknąć. To jest mini muzeum otwarte przy centrum. Muzeum poświęcone historii, rzecz jasna, polskich Tatarów. Znaczna część ekspozycji dotyczy Tatarów walczących za Rzeczpospolitą. Pokażę wam zawartość tylko jednej gabloty i tylko jeden eksponat. Zobaczcie na to ułańskie czako i na to, co na nim. No mamy oczywiście orła w koronie, ale mamy również półksiężyc i gwiazdę. Cóż można by tu powiedzieć poza jedną frazą. Narodowcy, do muzeów marsz. Czeka nas niezwykle obfita kolacja, co prawda, no i śniadanie również było niemałe, ale czy to oznacza, że w tym interwale czasowym, jakże aktywnym pomiędzy śniadaniem a kolacją mamy pozostawać na czczo? Po 3-kroć nie. Zatem zrobię coś z rusztu, czyli z grilla, coś lekkiego i coś pasującego do tego anturażu. Mam pokrojone w kostkę, bardzo zgrabną tutaj, mięso jagnięce. Jagnięcina nie wymaga trzymania jej w marynatach długotrwałych. To jest rzecz, która powinna smakować no, najlepiej tym, czym jest. To nie jest baranina, więc pamiętajcie, by nie wsadzać tego na ileś godzin albo ileś dni w różnego rodzaju marynaty. Ja zrobię coś bardzo delikatnego. Sól. Jeśli marynujemy długo mięso, to nie wolno dodawać do tego mięsa soli. Dlaczego? Dlatego, że sól wyciąga wodę, ale ja to będę trzymał w tej zalewie raptem kilkanaście minut, więc nic się nie stanie. Teraz troszeczkę ostrości, to jest mianowicie chili w różnych postaciach. Płateczki chili, które przy pomocy młynka się tutaj znajdą. Teraz trochę pieprzu, no trochę, dlatego że on pełni tę samą funkcję co chili, świeżo zmielony czarny. Teraz odrobinę rozmarynu z ogródka przydomowego, dosłownie troszeczkę i trochę oleju. I w to trzeba wsadzić łapę i wszystko wymieszać i odstawić. Odstawić, jak się rzekło, na chwilkę tylko. Dobra, teraz czyszczę łapę i rozgrzewam grilla. Pamiętajcie, to jest rzecz na gaz, więc ona musi temperatury nabrać. Zresztą tutaj będziemy temperaturę aktualną widzieli. Kopuła na razie zamknięta, temperatura musi rosnąć. I teraz cebula. Można ją na tej samej desce, na której było mięso, pokroić. Cebula i papryka to będą
fragmenty, elementy ważne tychże szaszłyków. Cebulę trzeba pokroić w sposób specyficzny. Włódki, ale na tyle grube, zobaczcie, by dało się nadziać to na szpadki. Jak zrobimy to zbyt cienko, to po prostu będzie się z tych szpadek ześlizgiwać. A paprykę kroimy w takie kawałki, by też dało się ją nanizać na te szaszłykowe szpadki. Jeśli szpadki do szaszłyków mamy drewniane, to pamiętajcie koniecznie, by namoczyć je w wodzie, a nawet perwersyjnie w piwie albo też w winie. W każdym razie namoczyć je, gdyż pod wpływem temperatury mogą się zająć. Tutaj zajęcie szpadką nie grozi, gdyż są one metalowe. I teraz zobaczcie, mamy te kawałki cebuli właśnie tak pokrojone. No i musimy wszystko nadziać na szpadki. Gdyby to było drobniejsze, mniejsze, to by po prostu kawałek cebuli pękł, to by odpadło. A tak mamy idealny kształt. Zatem cebula, papryka, mięso, kolejność jest doprawdy dowolna. Szaszłyki gotowe. No i teraz, jak już tak ładnie i karnie leżą, jeszcze raz, bo cebula i papryka też domagają się przypraw. Zatem trochę chili i trochę soli. I mamy jeszcze jedną rzecz, ponieważ ten grill, zaraz to zobaczycie, ma również płytę, czyli coś, co Hiszpanie nazywają plancha, czyli coś, co nie jest rusztem, jest gładką powierzchnią. I na tym na przykład doskonale smaży się ser. Mam tutaj koryciński wędzony i takie grube plastry. To będzie jak halloumi albo oscypek. Położę to na tej płycie właśnie. Zaraz sprawdzimy temperaturę i zaraz będziemy działać. No dobra. Ile jest? 270 stopni. Więc na chwilę tę temperaturę obniżymy i kładziemy szaszłyki na ruszcie. Oczywiście ruszt musi być przepalony, jeśli sprzęt jest nowy. Ja go delikatnie nasmarowałem olejem, ale pamiętacie, również mięso jest olejem posmarowane. No i kładziemy, a ser przyjdzie później. Na razie to. I co trzeba zrobić koniecznie? Trzeba to zamknąć i nie wolno tym maćgać. Ludzie niecierpliwie starają się to odczepić, robią różne rzeczy zanim to jest gotowe. A pamiętajcie, to w tej chwili jest przyklejone do rusztu, dlatego że białko na mięsie jeszcze się nie ścięło. Jak się zetnie, będzie to można przełożyć na drugą stronę. Przewrócone na drugą stronę, zobaczcie, to jest właśnie ta płyta, czyli plancha. I teraz na tej płycie wyląduje koryciński, grube plastry. Też smażenie z obu stron. Jeśli coś już jest gotowe, a nie chcemy, żeby wystygło, co wówczas robimy? No bardzo prosta rzecz, odkładamy to po prostu tutaj. Zobaczcie, ser jest usmażony pięknie z obu stron i częściowo szaszłyki również. No to przyjrzyjmy się temu na przykład. Zróbmy jego wiwisekcję. To wygląda na idealnie upieczony, czyli jest rumiany, chrupiący, a wewnątrz soczysty. No czyli co? Finiszujemy powoli. Zaraz kończymy. Zaraz jemy. Wszystko jest gotowe. No więc, żebyście wiedzieli, że to naprawdę jest gotowe i dobre, to ja muszę sobie wziąć sztućce i muszę wam pokazać, jak taki szaszłyk wygląda. Co trzeba z szaszłykiem zrobić? No, trzeba go oczywiście zsunąć. To jest potwornie gorące, więc zaraz zobaczycie, jakie mięso jest w środku. Chodź tu, chodź tu. O, jest ładnie. Jeszcze cebula. Nic się nie może zmarnować. I
moment prawdy. Zobaczcie. Nie jest krwiste. Jest miękkie. Jest po prostu idealne. Na ścislerku. Halloumi. Coś takiego z rusztu. Do tego fura sałaty. Halloumi, czyli oczywiście wędzony koryciński na przykład, jak to na Podlasiu. O Jezu, nie wiem, to lepsze. Bomba, ale się nie zażeram. Sami zobaczycie, czeka nas jeszcze spory wysiłek kulinarny. Jak zgrzypi, jak halloumi. Jezu, jaki jagniak. Ile się godzin piekł? No z 5 godzin musi No to się dawaj, piec. dawaj. Już, Dawaj. poczekaj, zaraz wycinam kawałka. I raz kroi, a ja postaram się przedstawić tych, którzy są przy stole. Rodzina, sama rodzina przy stole i moi przyjaciele. To jest Jafar, czyli brat Genety. To jest Tamirka, to jest Rafał, jej narzeczony. Tereny przygraniczne tutaj masz. Kochanie, Elwirko, tutaj popatrz się do kamery. To jest jej mąż Max, to jest Maciek, a Maciek jest mężem Mamusiu, tej patrz, ty pani. dobra. Właśnie, Elwinka. Emilko. Dogadasz się i Tam, proszę cię. Komu tam woli? Najważniejsza chyba osoba przy Maciuś. stole. Czekaj, teraz jagniakiem nam tutaj nie zasłaniaj kadru, panią Tamarę chcę przedstawić. No, Genetkę i Mirasa już znacie, a ja idę za stół. Drodzy Państwo, Bogdanowiczów, mój kochani Tatarzy. Ale zanim wzruszenie odbierze mi mowę, musimy wam pokazać obiecane rzeczy. Genetko, błagam cię, pokaż mochlika, bo bez tego, tu jest mnóstwo rzeczy na stole, ale bez mochlika dogłębnego pokazania się nie obejdzie. Przekroju. Zobaczcie, jak się upiekło wspaniale. Dymi się. Łomka, która była. Proszę bardzo. Próbuj. Wygląda jak baba ziemniaczana. No właśnie, jak kiszka, bo zobacz, masz naokoło skórkę. Pięknie się kroi. No troszeczkę ja bym chciał. postało, już No, daję. każdy by chciał. Już nakładamy. Daj talerzyk. O, komu nałożyć jeszcze? Kto jeszcze chce? Ja poproszę. Proszę bardzo. Jest największa pojemność tej MZ. Już. Słuchajcie, to jest zupełnie inne życie. To jest świat, który kocham, świat, który na szczęście jeszcze nie odszedł, świat, który żyje. Musimy to podlewać, musimy to pielęgnować. Rodzinność, familiarność, tradycja, to wszystko tutaj jest. To są Kruszyniany, to jest Podlasie i to są nasi najukochańsi Tatarzy. A mochlik? Ser koryciński wędzony z grilla wyszedł. Słuchajcie, koryciński z grilla był dobry. Tak? Powiem, no, że on smakował zupełnie jak halloumi. Był taki niezwykle chrupiący, strzelał pod zębami, był To halloumi doskonały. smakuje jak koryciński. O, halloumi smakuje jak... Brawo, Maćku, brawo, Maćku. Genetko, Tutaj macie rzepak. genialna rzecz. Rzepka? Pierwszy raz jesz, nie? Pierwszy raz jem mochlika. Jest I jak ci fenomenalny. smakuje? Jest fenomenalny. Dobry, prawda? Skórka jest dobra. Jest fenomenalny. Chciałem Wilgotny. powiedzieć, że mogą żałować ci, co go nie jedzą. Czyli Grecy. Słuchajcie, ale wy go nie jecie. Ale tutaj, jak tylko to wariactwo minie, można przyjechać tego spróbować. Takim przesłaniem warto się pożegnać. Jezu, dzięki. Ale jest. Takie to są nasze smaki. Nasza kuchnia jest bardzo pracochłonną kuchnią. Długie pieczenie, tak jak jagniak. Od rana przecież piecze się. Pani babcia siedzi w kuchni od rana. Tak. Lubimy gotować, lubimy karmić swoją rodzinę. Cieszymy się, że im smakuje i że chcą jeść te nasze tatarskie potrawy, bo przecież one były w zaniku. Proszę, córeczko. Wracają teraz dopiero. W sumie nie teraz, 20 lat już.
20 lat? To jest jedno pokolenie, kiedy można było Staraj się, Turcia. Na to zdaje się, ale niedużo.